Jesteśmy na końcu świata. Może być trudno. Żadnego oznaczenia na ten rudawiec. Można się upaciurać. Błoto, przeszkody. Za chwilę do błota wpadniesz. Czego się nie robi, żeby przetrwać. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna podróż, tym razem góry Złote i góry Bialskie. I to jest Kowadło i Rudawiec. Postaramy się dzisiaj te dwa szczyty zdobyć. Jesteśmy na końcu świata. W Bielicach. I ruszamy na szlak. Piękny dzień przed nami. Do boju. Ciekawe, czy się uda. Może być trudno. Najpierw kierujemy się w góry Bialskie na Rudawiec, ale choć kierunkowskazów od groma, nie ma tego, który nas interesuje. Oznaczenia na rudawiec potraktowano dość po macoszemu, ponieważ oprócz tej napisanej sprayem na drzewie, na całym szlaku nie spotkaliśmy ani jednej strzałki wskazującej kierunek na szczyt. Po prostu trzeba podążać za zielonym szlakiem. A przy tym strumieniu przez przypadek chyba udało nam się nagrać zimorodka. Zobaczcie na zwolnionym kadrze. To przepiękny mały ptaszek żerujący właśnie przy strumieniach i rzekach. No i poleciał. I na rudawiec. Atakujemy. Faktycznie, żadnego oznaczenia na ten rudawiec. Przez pierwsze pół godziny marszu towarzyszy nam wartki strumień Białej Lądeckiej, która w tych górach ma swój początek. W pewnym momencie dochodzimy do uroczej łączki nad potokiem, gdzie znajdujemy takie oto miejsce upamiętniające Andrzeja Krostę, działacza ze Stronia Śląskiego i miłośnika aktywnego wypoczynku. Dawniej zaś była tu niewielka osada, po której do dzisiaj zachował się tylko kamienny krzyż i resztki fundamentów. Na razie jest płasko, ale tempo mamy zabójczo. Ślimacze, Jak to zwykle my. ale za chwilę zacznie się pod górę. No to będziemy odbijać. Pod góreczkę. Przy Czarnym Potoku odbijamy na rudawiec. Teraz się zacznie zabawa. No było pod góreczkę. A po miesiącach spędzonych, jak to się mówi, na kanapie, to ledwo płuc nie wyplułam. Ale to nic. Dojdziemy z pewnością. Tak jest? Idziemy dalej na Rudawiec. Trochę wody dla ochłody. No i tak się idzie. Cały czas pod górkę. Choć teraz na szczęście troszkę łagodniej. Pod górę uciśniemy jakieś pół godziny, a potem szlak wyraźnie się wypłaszcza. Wiatrzysko wieje mocno. Huczy! Uczy. Chyba nie chce nas na szczyt wpuścić. Nie damy się. Musimy rudowca zdobyć, wejść. Tam, gdzie podejście łagodnieje, zaczyna się rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki, będący częścią naturalnej Starej Puszczy Jaworowej. To dobrze zachowany fragment naturalnego lasu liściastego, który jest reliktem dawnej Puszczy Sudeckiej. No, przy mglistych klimatach byłoby tu nieźle. Te najwyższe partie gór bialskich są najdzikszym rejonem w całych Sudetach, a rosnące tu gęsto lasy zachowały swój pierwotny charakter. Piękna polanka się przed nami zbliża. Taka zieloniutka. Tego typu lasów pozostało w Sudetach bardzo niewiele. Uroczo tu. I dzióbek sobie maszeruje. Mimo bezlistnych jeszcze drzew, niezwykle nam się ten fragment podobał. Ma on w sobie coś wyjątkowego i tajemniczego. I tędy przez las. Tak jest. Nie dość, że błocko pod nogami. O, jeszcze przeszkody. Ach, omijamy.
krzaczory i błotko. I śnieg miejscami nawet. Na szczęście do szczytu już niedaleko. Jeszcze kąpiel błotna po drodze i będzie komplet. Potem dotarliśmy do zaskakująco błotnistego, wysokogórskiego Boru Świerkowego. Można się upaciurać. Przeszkody, błoto. Kąpiel błotna. Jak do połowy wszedł. To nie był dobry pomysł. Przepraszam, że Za chwilę do błota wpadniesz. ale zostanę tyłek od tej gałązki, którą nagięłam. No i wpadłaś. I bęc. Ach, czego się nie robi, żeby przetrwać. Na razie ciągle po prostej. Ciekawe, czy tak będzie do szczytu. Ale tak jest przyjemniej. Troszkę ludzi na szlaku, ale nie za dużo. Doszliśmy do miejsca, gdzie szlak skręca. Jest słupek graniczny, więc idziemy w prawo. Jakoś sobie ubzdurałam, że jak tylko dojdziemy do granicy, do góry, to już to. Ale nie, jeszcze sporo granicą się idzie. Także jeszcze kawałek przed nami. Czeka nas więc jakieś 15 minut niewymagającego marszu. Jeszcze musisz się upaciurać. Koniecznie, jest okazja. No my nie tam, my tam. Ale błoto nadal nie odpuszcza. Trzeba przez krzaczory. Rudawiec, mamy. No to mamy to. Kolejny szczyt do Korony Gór Polski. Tym razem Góry Bialskie i Rudawiec. jest, mamy to. Mamy to. Szczyt 18. No to ciach. Kolejna pieczątka. Jest. Lecimy na kolejny szczyt do Korony Gór. Góry Bialskie wraz z Górami Złotymi wchodzą w skład Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, a ze względu na pierwotną przyrodę i niskie zaludnienie nazywane są Sudeckimi Bieszczadami. Lecimy na dół tym samym szlakiem. Teraz będziemy schodzić z Rudawca, zejdziemy do punktu wyjścia i będziemy startować na Kowadło. Teraz pójdzie chyba gładko. Do zobaczenia na dole. Lecimy z górki na pazurki. Teraz to jest ekstra. Teraz leci. Z górki. No to jesteśmy w punkcie wyjścia, znowu w Bielicach. I idziemy gdzie? Teraz Góry Złote, I Kowadło. czyli kowadło przed nami. Niby 50 minut do góry. No ciekawa jestem, czy będziemy mieć takie tempo. Chyba nie my. No, to lecimy. Lecimy. Kolejny szczyt, drugi w tym Przed dniu. nami. Tutaj taka ładna panoramka na Bielice. A nad nimi wznosi się Kowadło, nasz cel. A my tam, do góry. A to już za nami. Oj, fajnie się leciało z górki z Rudawca. No teraz Na kowadło ciężko. pod górkę. Ponoć ma być stromo. Idziemy przez las, szutrową drogą. Zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie, 2 kroki dalej i proszę, zmiana trasy na ostrą. W
W tym miejscu szlak ostro skręca w prawo i stromą ścieżką prowadzi pod górę. Reszta drogi będzie się wiła pośród drzew, więc ładnych widoczków tu nie zobaczycie. Droga nam się wypłaszczyła przez moment. Super, nie jest źle. Po 15 minutach dochodzimy do granicy, skręcamy w lewo, a szlak łagodnie prowadzi nas grzbietem. Ale słuchajcie, tu jeszcze wiosna nie przyszła. Zobaczcie na te drzewa. Nie mają jeszcze liści. Między gałązkami lekkie widoczki. No niestety, bardzo zalesiony szlak, zalesione szczyty. Po prostu cieszmy się wędrówką. Szlak ponownie nam zakręca. I jeszcze troszkę stromizny, i jeszcze troszkę konarów, korzeni i chyba już wkrótce u celu. Jest! Mamy to! Jest! Drugi szczyt do korony gór Polski dzisiaj. Tym razem Góry Złote, Kowadło. Pięknie. Czas mieliśmy bardzo fajny. Faktycznie udało nam się w te 50 minut tu wejść, nawet z małymi przerwami, także jesteśmy zadowoleni. 2 szczyty w ciągu jednego dnia. Super, jest! No to bijemy. Piękna skrzyneczka, Klub Zdobywców Korony Gór Polski. No to do dzieła. Góry Złote. O proszę, będzie bić. Siadło. Siadło kowadło. Pięknie. No to uczcijmy dzisiaj drugi szczyt do korony gór Polski. No to dajesz. Napijmy się. Pyszne. Miam, miam. Super. Ale nogi genialnie brudne. Chętnych po pieczątki było jak zawsze wielu. I choć miło się odpoczywało, nadszedł czas, by wracać. Schodzę z kowadła. Dosyć stromo. Chociaż teoretycznie tego dnia zdobyliśmy 2 szczyty z 2 pasm, to tak naprawdę według najnowszej i dzięki współczesnej technice dokładniejszej regionalizacji Góry Złote oraz Bialskie to jedno pasmo, a Góry Bialskie są częścią właśnie Gór Złotych. A co bardziej zabawne, ani Rudawiec, ani Kowadło nie są tak naprawdę najwyższymi szczytami swoich pasm. Takie to są niespodzianki z tymi pomiarami. Nie zmienia to jednak przyjemności wędrowania po tych jakże uroczych szlakach. Bo chociaż ani trasa, ani szczyty nie oferują widoków, to spacer po tych górach zaliczamy do bardzo sympatycznych. I coraz niżej. Zaraz będziemy na parkingu. Super, super dzień. Świetnie udało nam się go wykorzystać. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę i komentarz. Będzie nam ogromnie miło. Do następnego odcinka. Pozdrawiamy!